Wrzuć do zlewu, a już nigdy nie będziesz martwić się zatkanym odpływem w kuchni. Wystarczą 3 składniki. Weź jedną cytrynę. Przekrój ją na pół. Wyjmij z niej pestki. Pokrój połówkę cytryny na plasterki. Sprawdź, czy nie ma w niej pestek. Pokrój ją następnie w poprzek. Przełóż do pojemnika od blendera. Zalej odrobiną wody. Włącz blender i zmiksuj je. Wystarczy chwila, by trochę rozdrobnić cytryny. Po chwili otwórz blender i dodaj 2 łyżki soli. Ponownie zblenduj wszystko przez chwilę. Na naczynie połóż sitko i przelej miksturę. Odcedź miąższ z cytryny. W przecedzonym soku będą wszystkie niezbędne składniki, które chcemy wykorzystać. Do soku cytrynowego dodaj trochę płynu do mycia naczyń. Wymieszaj wszystko razem. Weź silikonową foremkę na kostki lodu i przelej do niej miksturę. Ta ilość wystarczy na jedną taką foremkę. Wstaw ją do zamrażarki. Kiedy kostki się zamrożą, są gotowe do użycia. Umieść jedną w zlewie i odkręć gorącą wodę. Zwykle resztki jedzenia i tłuszcz przyklejają się do ścianek w rurach. Rób tak 2 razy w tygodniu, a zlew nie będzie się zatykał. Takie kostki możesz też użyć do mycia garnków, patelni i innych naczyń, jeśli skończył ci się płyn do ich mycia. Możesz też je używać regularnie do umywalki w łazience. Zawsze trzymam kulkę folii aluminiowej przy zlewie. Dzięki niej nie muszę wzywać hydraulika. Kiedy zostaje ci trochę folii aluminiowej, nie wyrzucaj jej do śmieci. Zgnieć ją w kulkę i połóż przy zlewie. Jeżeli masz więcej zużytej folii, ale nie brudnej, przypomnę tylko najpierw o triku, o którym już wspominałam w jednym filmiku. Możesz wrzucić taką kulkę do zmywarki. Folia aluminiowa wchodzi w reakcję z detergentami użytymi w kapsułce do zmywarki. Zachodzi proces utleniania, wskutek którego kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Nie ma na nich matowego nalotu. Ale dzisiaj powiem ci o innym triku z folią aluminiową. Wyjmij sitko ze zlewu. Weź kawałek folii aluminiowej i wyłóż ją na jego dnie. Dokładnie w odpływie. Powstanie dołek w folii. Zrób to zaraz po obiedzie. Niezależnie od tego, na jakim tłuszczu smażysz, wypróbuj ten sposób. Do dołka z folii wlej resztki tłuszczu z obiadu i odkręć zimną wodę. Woda ma spływać pod folią. Nie ma lecieć na tłuszcz. Dzięki temu tłuszcz szybciej ostygnie. Po chwili możesz wyjąć z folii twardy kawałek tłuszczu. Jeżeli to resztki masła roślinnego lub oleju kokosowego, wyrzuć je do kosza na odpadki bio. Jeżeli smażyłeś na maśle klarowanym lub smalcu, tłuszcz wyrzuć do odpadków zmieszanych. Folię aluminiową wyrzuć do śmieci na plastiki i metale. Połóż durszlak na patelni, kiedy dowiesz się, dlaczego od razu pokochasz ten pomysł. To pomaga i naprawdę działa. Każdy chyba w kuchni ma metalowy durszlak, czyli cedzak. Durszlak to rodzaj większego sita. Może być w formie garnka. Częściej używany jest jednak cedzak z uchwytem. Odcedzasz nim potrawy takie jak makaron. Służy też do mycia owoców i warzyw, zwłaszcza tych drobniejszych. Mało kto używa go do smażenia. A to właśnie dzięki niemu smażenie jest o wiele lepsze. Ja nie wyobrażam sobie kuchni bez tego naczynia. Zwłaszcza kiedy chcę smażyć produkty wcześniej zamrożone, na przykład rybę mrożoną. Jest na to kilka sposobów polecanych przez kucharzy. Pierwszy sposób to przetarcie patelni przed smażeniem octem. Wlej odrobinę octu na patelnię i wytrzyj ręcznikiem papierowym. Następnie wlej i podgrzej tłuszcz. Drugim sposobem jest dodanie szczypty soli do tłuszczu podczas smażenia. Kolejny trik to smażenie potrawy, czy to mięsa, czy ryby, z plasterkami surowego ziemniaka. A jeżeli zapomnisz natrzeć patelnię octem, nie masz ziemniaków, a o soli zapomnisz. Wtedy użyj durszlaka. Po co to wszystko? To sposoby na pryskający podczas smażenia tłuszcz. Jeśli w rybie zostało choć odrobinę wody, tłuszcz będzie pryskał na wszystkie strony. Zamiast pokrywki użyj wtedy durszlaka. Para będzie swobodnie się wydobywać, potrawa dalej będzie się smażyć, a twoja kuchnia pozostanie czysta. Najlepszy trik z winogronem, jaki widziałam. Połóż na stole ściereczkę kuchenną i połóż na niej gałązkę z owocami. Następnie przykryj ją ściereczką. Zacznij delikatnie rolować winogrono. Rób też okrężne ruchy rękami.
Po chwili zdejmij ściereczkę. Wszystkie owoce same odpadną od gałązki, w parę sekund będą zerwane, a ty nie będziesz już marnować na to czasu. Genialne, prawda? Z tego triku powinno korzystać się w każdym domu. Przy użyciu noża i papieru do pieczenia można w wygodny sposób przechowywać masło. W małych i wygodnych porcjach. Kawałki papieru do pieczenia chronią kawałki masła przed sklejaniem. Dzięki temu można je mrozić oraz roztapiać. Wystarczy wyciąć kawałki papieru i nałożyć je na nóż podczas krojenia. Następnie zawinąć kawałki dookoła i włożyć do plastikowego pudełka. Takie masło można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Szuflada pod piekarnikiem ma ukrytą funkcję. Będziesz w szoku, do czego służy. Wcale nie powstała do przechowywania patelni i blaszek. Ta niepozorna część kuchni przyda się podczas gotowania. Gdy wyjmujemy danie z piekarnika i nie chcemy, żeby szybko ostygło, wystarczy otworzyć szufladę pod kuchenką i włożyć je do niej. Sprawdzi się również do przechowywania resztek lub porcji dla spóźnionych gości. Piekarnik, który działa nad nią, skutecznie ją ociepla. Dzięki temu danie dłużej będzie ciepłe. Wiedziałeś o tej funkcji szuflady? Masz taką w swojej kuchni? Korzystasz ze świeżych ziół podczas gotowania? Ten trik oszczędzi ci sporo czasu. Nie obrywaj gałązek rękami, jest to strata czasu. Wystarczy zwykła kuchenna tarka. Należy oderwać zioła z łodygami, przełożyć je przez największe oczko i pociągnąć. Listki, czyli najbardziej aromatyczna część ziół, zostanie na tarce. Łodygi oderwą się przy samych listkach. Znałeś takie zastosowanie dla tarki? Podczas gotowania nie wiesz, co zrobić z pokrywką? Wystarczy położyć ją na uchwyt garnka i zahaczyć o rand garnka. Nie będzie brudzić blatu i zawsze będzie pod ręką. Genialne! Nie przepłacaj za robot kuchenny. Zwykły mikser zyska nową funkcję, która sprawi, że gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Jeśli twój mikser nie posiada uchwytu, możesz zastąpić go zwykłym rusztem z piekarnika. Wystarczy położyć go na środku miski, następnie położyć na nim mikser i włączyć go. Będziesz mieć wolne ręce do dodawania składników. Ręce nie będą już boleć po długim miksowaniu. Zatyczka do butelki oleju ma ukrytą funkcję. Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, choć codziennie korzystają z oleju. Ten trik sprawia, że gotowanie jest przyjemniejsze. Po zakupie nowej butelki oleju pamiętaj o tej czynności. Nowa zakręta będzie zaklejona zatyczką. Należy ją zdjąć, ale pod żadnym pozorem nie wyrzucaj jej do śmieci. Ma genialne zastosowanie. Podczas nalewania oleju zwykle rozchlapuje się i przelewa. Ten patent sprawi, że butelka będzie bardziej precyzyjna. Zatyczkę należy odwrócić i włożyć z powrotem do zakrętki. Zawleczka powinna zaczepić się o jej wnętrze tak, żeby nie wypadała podczas używania. Dzięki niej odmierzanie oleju będzie łatwiejsze. Nie będziesz przesadzać z jego ilością. Pozwoli to zmniejszyć kaloryczność posiłków i zaoszczędzić na oleju. Znałeś tą ukrytą funkcję zatyczki do oleju?